Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się demontażem i montażem Sony Ericssona J220i. Zaczynamy. Ściągamy tę klapkę. Wyciągamy kartę SIM. I zdejmujemy cały nasz przedni panel obudowy. Podwadzamy. Podwadzamy z jednej strony, następnie robimy to z drugiej strony. Od samej góry. I widzimy, że obudowa nam fajnie tutaj wychodzi. Jeszcze dla pewności, by nie uszkodzić żadnych tej zaczasków. Od samego dołu. I widzimy, że obudowa nam tu fajnie wyskakuje. Teraz zajmiemy się tutaj odkręceniem naszych 1, 2, 3 i 4 śrubka. Odkręcamy je. Telefon prawie jak nówka, bo widzę, że śrubki w ogóle nie były odkręcane. Ciężko się odkręca. Śrubki są wszystkie gwiazdkowe. I z drugiej strony wyciągamy sobie. Teraz podwadzamy wszystkie te wnętrzności. Aha, jeszcze jedna śrubka nie została odkręcona, 5. Nawet jej nie zauważyłem. I podwadzamy. Tutaj mamy ramkę wraz z nakładką klawiatury. I podwadzamy naszą płytę. Najlepiej w takim miejscu, by nie uszkodzić żadnych tutaj podzespołów na płycie głównej. Od samej góry sobie podwadziłem. Teraz od samego dołu. I widzimy, że wszystkie nasze tutaj części wyszły sobie fajnie. Tu widzimy w korpusie znajduje się mikrofon na samym dole, głośnik główny. Następnie tutaj styki ładowania, wibracja i zasięg. I tutaj wyświetlacz oczywiście możemy sobie wyciągnąć. Tutaj podwadzamy i wyciągamy nasz wyświetlacz. I tak to mniej więcej wygląda w telefonie. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu. Montujemy nasz wyświetlacz. W tym samym miejscu, w którym był. Następnie wkładamy go razem z płytą główną do korpusu. Mocujemy na wszystkich zaczaskach, by to wszystko idealnie pasowało. Nakładamy blaszkę i naszą nakładkę klawiatury i przykręcamy wszystkie śrubki, które były wcześniej odkręcone.
Było ich 5, więc przykręcamy 5. I została nam jeszcze jedna śrubka. Wszystkie śrubki już przykręcone w tym telefonie. Więc teraz musimy przetrzeć nasz wyświetlacz z brudów, z kurzu i innych zanieczyszczeń. Teraz sobie nakładamy naszą klawiaturkę, nakładkę klawiaturki numerycznej funkcyjnej i zakładamy nasz cały przód. Od samej góry nakładamy i łączymy wszystko. By nam tutaj na wszystkie zaczaski idealnie weszło. I teraz sobie sprawdzimy, czy telefon nam się poprawnie uruchomi. Telefon nam się poprawnie uruchomił. Bardzo przyjemnie się naprawiało telefonik. Jeśli chcielibyście taki telefon naprawić, to naprawdę bardzo polecam. Prosto jest. Nie jest to wielka filozofia. Jeśli macie takie narzędzia w domu i chcielibyście naprawić, to naprawdę warto dla własnej satysfakcji. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!